Antyczna Werona, tajemnicza Wenecja, bajkowe Burano, jeziora i majestatyczne Dolomity. Oficjalnie przyjechaliśmy tu na intensywne zwiedzanie i podziwianie północnych Włoch. Jednak, gdy większość ludzi w sobotni poranek myśli o bezstresowym espresso i świeżym cornetto z kremem, ja w ten rejs po najpiękniejszych zakątkach regionu po prostu musiałem wpleść biegowy akcent. Jesteśmy w Treviso, na lokalnym parkranie, czyli biegu na 5 km. I spójrzcie na to. Nauczka z Pragi odrobiona. To mój pierwszy szybki test po wejściu na odcinki tempowe. Zanim ruszymy w dalszą trasę zwiedzać Włochy, sprawdzę, czy nogi pamiętają, co to znaczy szybkie kręcenie. Lecimy z tym. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość! Witamy Państwa. Sobotni poranek w północnych Włoszech, w Treviso. Do tej pory było dość ciepło, trzeba przyznać. 35 i w górę. A dzisiaj sobotni poranek, parkrun. Proszę bardzo, rzeźko jest bardzo. Pogoda dostosowała się do nas, generalnie do tego, że będziemy biec parkrun. A co jest w ogóle ciekawostką, gdzie jestem w szoku, bo my jesteśmy generalnie teraz na urlopie, nie przyjechaliśmy tutaj na parkrun, a całkiem przypadkowo złożyło się tak, że w mieście, do którego pojechaliśmy, jest parkrun. Nie wiem, jak to się stało. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło. Nie wiem. Ale generalnie na parkrun jest od naszego hotelu jakieś 6-7 może kilometrów i tam będziemy sobie zmierzać takimi oto dyliżansami. Rower miejski elektryk. Fajny jest. Fajny jest. To jest fajny. Bardzo jest fajny. Można wszędzie dojechać. No i co jest też piękne, że można w każdej chwili go wypożyczyć. Także co, bierzemy? W sumie to tylko nam się wydawało, że jest rzeźko i chłodno, ale o tym dowiecie się później. A tymczasem my na wypożyczonych rowerach jedziemy spod hotelu na parkrun. Proszę Państwa, dojechaliśmy na miejsce, ale niestety okazało się, że rowerów miejskich nie można zostawiać wszędzie. Dlatego musieliśmy się cofnąć troszkę na parking. No i teraz prawdopodobnie wpadniemy na parkrun od razu na start biegu. Może i źle mi Gemini podpowiedziało odnośnie tych rowerów, ale za to mapy Google'a jeszcze gorzej odnośnie dotarcia na start parkrunu. Dotarliśmy. Jest znaczek. Tutaj zobaczcie sobie, jak to na mapie wygląda. Generalnie prowadzi nas dookoła. A tutaj przed nami już widać start. Także nie warto ufać mapom Google'a w tym aspekcie. Ryzyko było. Musieliśmy biec, ale się opłaciło. Także jest dobrze, udało się dotrzeć do parkrunu. I nawet 20 minut przed czasem. Zostało więc trochę czasu na rozgrzewkę, zostawienie rzeczy i porządne zawiązanie butów. Po czym ruszyliśmy na trasę. 3, 2, 1, via! No i wystartował pierwszy test w ramach serii w dreadach pożyciówki. Z założenia na ten parkrun? No po prostu cisnąć od początku do końca i sprawdzić, jak moja forma wygląda teraz w połowie sierpnia we Włoszech przy 30 stopniach Celsjusza. Warto dodać, że ten parkrun to był mój jedyny trening biegowy podczas całego tygodniowego urlopu we Włoszech. Co prawda, codziennie robiłem po 20 000 kroków zwiedzając, ale dzisiaj przyszedłem tu sprawdzić czystą formę. Bez oszczędzania się, bez kalkulacji, mocno otworzyłem pierwszy kilometr na 4:0 i chciałem przetestować, ile moje nogi są w stanie wytrzymać. No i trzeba przyznać, że taki szlaban na trasie biegu to niezbyt miła niespodzianka. Ale ten film nie jest o szlabanie. Ten film to drugi film z serii w dreadach pożyciówki. A pod tym filmem, który był tydzień temu, zadawaliście mi pytania
odnośnie właśnie tej serii, odnośnie moich przygotowań. I teraz odpowiem na 2 z nich, no bo przecież nie każdy czyta komentarze. Po pierwsze, czy biegam z trenerem? No nie biegam z trenerem aktualnie. Aktualnie przygotowuję się sam. Postarałem się wyciągnąć wnioski z moich startów na wiosnę. Może nie troszkę, znacznie, można powiedzieć, znacznie zmodyfikowałem swój plan startowy, swoje przygotowania i mam nadzieję zbierać tego owoce na jesień. A czy to było słuszne, no to dowiemy się na jesień, dowiecie się na jesień, także oglądajcie serię, żeby tego nie przegapić. A drugie pytanie to pytanie odnośnie żeli, bo kiedyś mówiłem, że nie biegam z żelami, bo po prostu na mnie nie działają. I pytanie, czy je z nimi przeprosiłem. No na razie to szczerze mówiąc jeszcze nie, ale to rozważam. No muszę zaznaczyć, że maraton w Kopenhadze, tam gdzie wykręciłem życiówkę w 3:25, no to jednak biegłem bez żeli, ale tak szczerze zastanawiam się, czy by sobie ich nie potestować podczas przygotowań. No bo jeśli pozwolą mi urwać nawet kilka sekund z życiówki, to myślę, że jest to warte przetestowania. A tymczasem biegniemy dalej. Okay. Pierwsza pętla pęka w około 10 minut i 35 sekund, czyli wychodzi średnie tempo 4,14 na kilometr. Jak na ten moment? Dla mnie wynik całkiem przyzwoity. Do tej pory leci się dobrze, ale z każdym metrem coraz mocniej odczuwam ten włoski sierpniowy upał. Zmęczenie powoli narasta, a przed nami druga połowa. Okay. Mijam szlaban po raz drugi i tutaj to włoskie słońce zaczyna dogrzewać już na całego. Oddech robi się coraz cięższy, a moje tempo nieuchronnie spada. Wiem, co sobie pomyślicie. Klasyk, znowu okolice 70% dystansu i goście odcina. No ale tym razem to raczej nie jest kwestia mojego wytrenowania, tylko mojej odporności na upały. Ja je po prostu fatalnie znoszę. Ale mimo wszystko zaciskam zęby i staram się cisnąć dalej, ile fabryka dała. Okay. Wchodzimy w ostatni kilometr. Cierpię tu niemiłosiernie, a tempo leci w dół z każdym krokiem. Żeby to jakoś przetrwać, łapię się myśli o tych wszystkich pięknych widokach, które czekają mnie jeszcze podczas tego urlopu. Ale wróćmy do biegu. Po drodze niestety mijają mnie 2 osoby, ale ani myślę o składaniu broni. No walczę do samego końca. Chcę spełnić cel, który założyłem sobie w poprzednim odcinku tej serii, w ogóle podczas przygotowań. No czyli zmieścić się z finiszem biegu między 21 a 22 minutą, a z tego, co pokazywał mi w tamtej chwili zegarek, no to jak najbardziej miałem na to szansę.
comunque era da darmelo così. Aspetta qua che allora tieni questo. Grazie. No i muszę przyznać, że generalnie troszkę się tego parkrunu obawiałem. Po pierwsze, że ta temperatura 30 kilka stopni utrzymywała się cały czas w Treviso i w okolicach. No a po drugie, że to taki troszkę wakacyjny wyjazd. Jak wy widzicie, cały tydzień praktycznie jakieś tam zwiedzanie, plażowanie i inne tego typu rzeczy. Dlatego no myślę, że cieszę się, jestem zadowolony z wyniku, jaki udało mi się wykręcić. 21 minut, 44 sekundy, dość przyzwoicie. No i też jestem zadowolony z tego, że no, znowu mnie tak trochę zaczęło przytykać tak na po trzecim kilometrze, czyli mniej więcej koło tego 70% dystansu, ale cieszę się, że udało mi się jakby to tak w głowie zdusić i przejść do końca, mimo tego, że było niekomfortowo. Co do samego planu na piątkę, no to oczywiście nie wyszedł mi na piątkę, bardzo ciężko jest jakiś plan wdrożyć, bo tam praktycznie zawsze od początku cisnę mocniej, bo wydaje mi się, że uda mi się utrzymać to tempo, a tutaj na przykładzie tego Treviso, no to koncertowo to szło w dół. Pierwszy kilometr na 3,59, potem 20 sekund niżej, potem 6 sekund niżej, potem znowu 6 sekund niżej, no i potem jeszcze 4 sekundy niżej, czyli to tempo zamiast utrzymywać się albo iść w górę, to zaczęło spadać w dół. No generalnie podpaliłem się na starcie, ale to też dla mnie fajna taka lekcja i przypominajka, żeby tak nie robić, żeby biec swoje, ale poniósł mnie trochę ten wakacyjny klimat, to ciepełko, może też przez to ciepło chciałem mieć to jak najszybciej z głowy, bo jednak w tym lesie było dość przyjemnie, ale tak czy siak jestem zadowolony z tego, jak aktualnie prezentuje się moja forma. Mam nadzieję, że będzie szła tylko w górę, że plan treningowy dobrałem dobrze. Co do samego parkrunu z Treviso, no to obiecane statystyki z paru odcinków wcześniej z parkrunu i te zdobyczne rzeczy macie teraz tu na ekranie właśnie, jak ja sobie gadam, a tymczasem jeszcze sobie troszkę poodpoczywam. Wy jak ten odcinek oglądacie, to ja już dawno jestem w Polsce. Dawno sobie już twardo trenuję, bo tutaj podczas urlopu to tak naprawdę moją jedyną aktywnością poza intensywnym zwiedzaniem był tylko ten parkrun. No i troszkę tam rowerkami miejskimi pojeździliśmy, ale to też było uwzględnione w planie, dlatego teraz już po powrocie do Polski ostro zasuwam, żeby po tej dyszce wrześniowej i po tym półmaratonie październikowym iść z głową do góry. Standardowo dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Coś fajnego na pewno macie gdzieś tu na ekranie. Dzięki, na razie, cześć.